Tajemniczy zgon senatora USA następuje tuż przed nowym ciosem sankcji, mającym pogłębić kryzys paliwowy w Rosji. No co za przypadek! Spór o politykę klimatyczną opóźnia publikację kluczowego dokumentu, ważnego dla Unii Europejskiej i dla Polski. Tymczasem Polska może zyskać miliardy na paliwociąg NATO, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jest 13 lipca 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Szanowni Państwo, wracamy po wakacjach z nową porcją informacji. Jak zawsze na początek informacja dnia, a potem przegląd informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Proszę zostać do końca, bo mamy garść naprawdę ważnych informacji. Ale zaczynamy od informacji numer 1. Tajemniczy zgon senatora przed nowym uderzeniem sankcji USA w Rosję. Zwolennik twardej polityki wobec Rosji, senator Lindsey Graham zmarł nagle w niewyjaśnionych okolicznościach w czasie, gdy szykowane jest nowe uderzenie sankcji w Kreml, które pogłębi kryzys paliwowy w Rosji. Senator Lindsey Graham z Partii Republikańskiej zmarł 11 lipca w nocy, niedługo po wizycie w Kijowie i zapowiedzi nowych sankcji wobec Rosji. Był współautorem ponadpartyjnego projektu ustawy w tej sprawie. Graham nie wykazywał oznak choroby i miał kontakt z prezydentem USA jeszcze kilka godzin przed śmiercią. Powodem zgonu miał być nagły atak serca. Ten fakt wzbudził liczne spekulacje na temat przyczyn. Prawicowa aktywistka, która w ostatnim czasie zaczęła krytykować politykę Rosji, Laura Loomer, postawiła tezę, że Graham mógł zostać otruty przez Rosjan. Nie ma żadnych dowodów, które mogłyby potwierdzić taką wersję, więc nie będziemy spekulować na ten temat. Wiadomo jednak, że niedługo przed śmiercią senator odwiedził Kijów, gdzie obiecał nowe wsparcie wojskowe USA oraz wprowadzenie z dawna zapowiadanych sankcji wobec Rosji. Graham przewodził grupie senatorów USA podczas wizyty na Ukrainie z 10 lipca. Ogłosił porozumienie z Białym Domem o wprowadzeniu nowych sankcji przeciwko Rosji, mających skłonić Kreml do negocjacji. Cytuję: osiągnęliśmy porozumienie z Białym Domem w sprawie nowej wersji sankcji rosyjskich, która zyska poparcie. Oznacza to, że stanie się prawem, powiedział dziennikarzom w Kijowie. Projekt ustawy o sankcjach wobec Rosji, czyli po angielsku Sanctioning Russia Act, został przygotowany pod wodzą Lindsey'a Grahama i Dana Blumenthala, a także Jane Shaheen i Rogera Wickera, czyli ponadpartyjnej grupy demokratów i republikanów, którzy razem chcieli uderzyć w Rosję. Zaktualizowana wersja ustawy ma zostać na dniach przedstawiona opinii publicznej. Tematem spornym były dotąd kompetencje prezydenta. Donald Trump chciał zyskać prawo do ostatecznej decyzji o wdrożeniu restrykcji. Nowe sankcje mają uderzyć w kraje trzecie, umożliwiające Rosji reeksport jej surowców i utrzymanie strumieni przychodów. Akt ma także zachęcać do uniezależniania się od surowców rosyjskich. To dobra wiadomość dla Polski, która może przy takim uniezależnianiu pośredniczyć. Natomiast sam akt ma poparcie 85 senatorów, czyli zdecydowanej większości w parlamencie. Nigdy nie byłem bardziej optymistyczny niż dziś. Mamy formułę zakończenia tej wojny, zapewniał Graham w Kijowie. Inicjatywa pojawia się niedługo po tym, jak USA zgodziły się na szczycie NATO w Ankarze umożliwić Ukrainie udział w produkcji pocisków Patriot i wejść we współpracę przy dronach. Nowa presja na Rosję nadchodzi w kluczowym momencie. Rosjanie nie notują postępów na froncie, za to zostali zmuszeni do wprowadzenia zakazu eksportu oleju napędowego przez kryzys paliwowy trwający w ich kraju. Powód to coraz skuteczniejsze uderzenia dronów Ukrainy, które zmniejszają dostępność paliw, powodując niedobory i restrykcje na stacjach w większości regionów rosyjskich oraz na terenach okupowanych. Ostatni przykład celnego uderzenia to cios w rafinerię Syzran w obwodzie samarskim z 12 lipca. Skala zniszczeń nie jest jeszcze znana. To kolejny dronopad na rafinerię rosyjską w ostatnich tygodniach. Źródła Reutera informują, że obecna podaż benzyny w Rosji pokrywa jedynie 65% sezonowego zapotrzebowania, które rośnie przez większą aktywność rolną i turystyczną. Kryzys paliwowy połączony z nowymi sankcjami USA oraz ich wsparciem obrony Ukrainy może być formą presji skłaniającą Kreml do rozmów. Alternatywa to pełna mobilizacja i otwarcie nowego frontu na Białorusi, ale grozi ona wybuchem społecznym w Rosji i o tym jest inny materiał, do którego daję teraz link. A teraz przechodzimy do informacji z Polski, Europy i świata, czyli przeglądu informacji pod patronatem Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Na początek Polska.
Paliwociąg NATO. Sojusz Północnoatlantycki zamierza wydać 27 miliardów euro na dofinansowanie rozbudowy sieci rurociągów paliwowych CEPS na wschodnią flankę, w tym do Polski. To owoc szczytu NATO w Ankarze. Paliwociąg zapewniłby paliwo nawet w razie zniszczenia rafinerii. Do rozstrzygnięcia pozostaje, ile i kiedy wsparcie może dotrzeć do Polski, a więcej na stronie energydrink.today. Energia z wiatraków. 10 lipca doszło do uruchomienia przepływu energii z morskiej farmy wiatrowej Baltic Power zbudowanej przez Orlen oraz Nordland Power. Polskie sieci elektroenergetyczne zaczęły publikować dane o produkcji energii z nowego źródła w Polsce. Offshore ma zapewnić dodatkową podaż energii, ale wyzwaniem są rosnące koszty wsparcia tej technologii. Mimo to druga aukcja offshore w Polsce z grudnia 2025 roku wyłoniła nowe projekty. Sojusz magazynowy 13 lipca, czyli dzisiaj, w Rożnowie dojdzie do zawarcia współpracy strategicznej resortu energii ze spółką Tauron na rzecz rozwoju wielkoskalowych magazynów energii. Zostanie także podpisany list intencyjny o kierunkach regulacji mających dać wsparcie takim instalacjom. Magazyny zdejmują nadwyżki energii ze źródeł odnawialnych, stabilizując system elektroenergetyczny. Teraz wieści z Europy. Spór o ETS. Projekt rewizji systemu uprawnień do emisji CO2 EU ETS ma zostać przedstawiony przez Komisję Europejską z dwudniowym opóźnieniem 17 lipca. Powód to spory państw członkowskich i dyrektoriatów wewnątrz Komisji Europejskiej. To szansa dla Polski na dalsze negocjacje. Nowe rozwiązania proponowane przez Komisję są interpretowane przez krytyków jako utrzymanie kursu pomimo apeli o zmiany dające ulgę przemysłowi. Apelują oni o wzrost konkurencyjności względem USA i Chin, które nie mają podobnych obciążeń, a więcej na stronie energydrink.today. Górka przed finiszem. Zakupy LNG z Rosji w Europie przez projekt Jamał LNG sięgnęły według Financial Times rekordowego poziomu ponad 9 milionów ton w pierwszych 6 miesiącach 2026 roku. Od nowego roku wchodzi zaś zakaz importu LNG rosyjskiego z pakietu REPowerEU. Bez importu z Europy ten projekt może upaść, bo eksport do Azji jest ograniczony przez sankcje. Spadło 74% w badanym okresie. Krym bez prądu. Okupowane terytorium Ukrainy na Krymie jest pozbawione miejscowo dostaw energii elektrycznej oraz wody. Paraliż logistyki paliwowej uniemożliwia skuteczne dostawy oraz wykorzystanie generatorów diesla do wytwarzania energii. Ataki mają zmusić agresora do opuszczenia okupowanego terytorium. Oddziałują także na rosyjskie społeczeństwo wybierające w przeszłości okupowany teren na cel wakacji. Teraz wieści ze świata. Blokada eksportu. Rosjanie wprowadzili 8 lipca zakaz eksportu oleju napędowego. To skutek coraz skuteczniejszych ataków dronów i rakiet Ukrainy na rafinerie rosyjskie. Rosja to historycznie drugi eksporter diesla na świecie, który musi ograniczyć eksport przez problemy logistyczne związane z agresją nad Dnieprem. Mógłby przerwać, ale nie chce, więc ataki trwają. Zalew elektryków. Tesla informuje, że według danych Our World in Data 1 na 4 nowe samochody sprzedane w 2025 roku na świecie to elektryk. Największy udział elektryków przypada na Norwegię 97%, Chiny zanotowały 53% udziału, a USA 10%. To jedna z odpowiedzi na kryzys paliwowy podnoszący koszt transportu opalanego paliwami kopalnymi. Wyzwaniem pozostaje fakt, że energia do elektryków wciąż w istotnej mierze jest wytwarzana z surowców kopalnych. Nowa eskalacja. Iran ogłosił nową blokadę cieśniny Ormus po wymianie ciosów z USA. Amerykanie twierdzą, że cieśnina pozostaje drożna, jednakże nowa eskalacja winduje znowu ceny ropy w okolice $80 za Brent. To ryzyko nowej presji na ceny paliw i wzrostu inflacji niedługo po tym, jak Polska wycofała mrożenie cen w pakiecie ceny paliw niżej. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro, bo wróciliśmy z wakacji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.